Apulia to malowniczy region na południu Włoch, tworzący charakterystyczny obcas na mapie kraju. Słynie z bajkowych domków truli, klimatycznych miasteczek oraz wciętych zatoczek z imponującymi plażami. To idealna destynacja dla miłośników autentycznych Włoch, pełna lokalnych przysmaków i malowniczych krajobrazów. Naszą apulijską przygodę zaczynamy w Monopoli, a więc w nadmorskim miasteczku, które przez najbliższy tydzień stanie się naszym domem. Zatem przenosimy się na promenadę Porta Vecchia, gdzie wczesnym rankiem, jeszcze nie do końca rozbudzony, wybrałem się na poranny spacer. Buongiorno moi drodzy! Witam Was serdecznie z miejscowości Monopoli, znajdującej się w południowej części Włoch, w regionie Apulia. Jestem naprawdę mega zadowolony, że udało mi się przetrwać okres zimowy i doczekałem tych temperatur przekraczających 20 stopni. Ten rok był dla mnie wyjątkowo ciężki, naprawdę brakowało mi słońca. Jakoś tak się zawsze składało, że u nas dni w tygodniu były całkiem ciepłe, całkiem słonecznie, no a potem jak już dochodziło do weekendu, to nagle bach, chmury, deszcz, no i jakoś mało było tych promieni. Pewnie zastanawiacie się z intro lub z wstępu do tego filmu, gdzie jest Ola. No to jeszcze postanowiła, że się wyśpi, ponieważ wczoraj mieliśmy problemy z transferem właśnie do Monopoli, potem z zakwaterowaniem. Byliśmy zbyt wcześnie, zanim nasz host umożliwiał nam udostępnienie obiektu. No i trochę musieliśmy potachać te nasze walizki po starówce Monopoli, gdzie jednak drogi, które się w niej znajdują, są pokryte głównie brukiem. Trochę te kółka nasze nie wyglądały tak samo po tej wędrówce, jak przed wylotem tutaj właśnie do Włoch. Ale summa summarum dotarliśmy do naszego obiektu. Przepiękny, pan właściciel też także miły. Wszystko nam wytłumaczył, co gdzie mamy. W ogóle śpimy tutaj w starej części Monopoli, bardzo blisko starówki, albo w zasadzie nawet można już tą lokalizację podkręcić pod starówkę. Mamy zatem wszędzie blisko. Wieczorem wyszliśmy na spacer, zapoznaliśmy się z tym miasteczkiem tak o zmierzchu. Naprawdę robi fajne wrażenie wieczorem. A co do samej promenady, no to jest naprawdę bardzo fajna, szeroka. Korzysta z niej także bardzo wielu turystów, ale i też ludności tutaj miejscowej, która według mojej opinii raczej po niej nie spaceruje, a biega. No ale to fajnie, nie? Takie aktywności fizyczne nad brzegiem morza, ten poranny wiaterek, coś wspaniałego. Teraz kieruję się w stronę Starego Miasta, które otoczone jest murami obronnymi i też te mury obronne wraz z tym Starym Miastem, które jest za nimi schowane, kojarzy mi się z typowym takim miastem właśnie arabskim w Maroku, gdzie tego typu zabudowania albo kompleks zabudowań nosił nazwę Kazby, czyli takiego ufortyfikowanego miasta. Zwróćcie na to uwagę, że jadąc do Apulii możecie wypoczywać nad Morzem Adriatyckim, ale i także nad Morzem Jońskim, ponieważ właśnie południowo-zachodnia część Apulii styka się właśnie z Morzem Jońskim. A tutaj pan chodzi po skałach i za pomocą nożyka zbiera małże, które morze podczas nocy wyrzuciło na skały. I bierze sobie tym nożykiem, zeskrobuje je i wrzuca do plastikowej torby. A te zabudowania, które właśnie za mną widzicie, to już jest starówka Monopoli, słynne Białe Miasto. Większość budynków została zbudowana z białego wapiennego kamienia, a tak jak wspominałem wcześniej, jej uliczki tworzy bruk.
Przed chwilą zszedłem schodami, tymi, które zapewne widać za mną. A tu jak spojrzymy w moje prawo, a w wasze lewo, to widoczna jest cała promenada, która ciągnie się wzdłuż Morza Adriatyckiego. I teraz pokażę wam scenkę z wczoraj, jaka była tam wielka impreza. Zeszło się młodzieży, setki osób, przede wszystkim młodych, leciała tam taka fajna techniawa, no ale przyjechała policja i kazała to ściszyć. Lecz tłum się nie ugiął i stał tam dalej do późnych godzin. Mamy teraz 24 stopnie, aczkolwiek dzisiaj jest zdecydowanie cieplej niż wczoraj. Można teraz na przykład chodzić spokojnie w krótkim podkoszulku. Wczoraj byłoby to niemożliwe. Wiatr był silniejszy i też taki chłodniejszy. Zatem musieliśmy chodzić właśnie w bluzach, czasami nawet i w ocieplaczach, w długich spodniach. No a dzisiaj czuć ten klimat wakacyjny. Co do samych murów obronnych Monopolii, no to wydaje mi się, że mają one wysokość tak od 5 do około 18 metrów. W zależności od tego, czy potem na ich przedłużeniu znajdują się jakieś domy mieszkalne. Jeżeli tak, to oczywiście są one właśnie w tych punktach wyższe. I tak, gdy sobie przy nich spaceruję, no to od razu mogę powiedzieć, że też są widoczne różnice lat, ile dany mur posiada, albo inaczej, ile dany mur przetrwał, ponieważ niektóre fragmenty tej fortyfikacji widać, że są naprawdę stare. Myślę, że mogą mieć spokojnie paręset lat. Z kolei drugie, takie chociażby, które znajdują się w starym porcie, to są nieco nowsze. Sama ich struktura jest taka bardziej gładka, jakby została wykonana z nowszych materiałów, albo inaczej, z materiałów nowszej technologii, a i też substancja, którą są zlepiane, także wydaje mi się, że powstała już w czasach nowożytnych. Stojąc przy murze w Monopolii, można dostrzec, jak woda jest zasłona w Adriatyku. Tutaj widać, że w nocy były większe fale. Woda przelała się przez te skały, następnie wyschła i pozostawiła po sobie mnóstwo soli. Z daleka wyglądało to jak zamarznięta kałuża. Możliwości, aby chodzić po tym brzegu, są naprawdę małe. Mamy tutaj takie umocnione skały, trochę zalane betonem. Myślę, że ten beton też tutaj zalał po prostu to wybrzeże w momencie budowy tych murów lub potem ewentualnego ich remontu. Jedynym minusem są tylko szczeliny, które tutaj się znajdują. No i jednak jak teraz szedłem i coś do was mówiłem, to robiłem to strasznie powoli, ponieważ obawiałem się, że noga może mi gdzieś wlecieć i coś mi się stanie. A oczywiście wolałbym tego uniknąć. Po minięciu Zamku Karola z XVI wieku docierają do nas od razu odgłosy pojazdów, statków, kutrów, które znajdują się w porcie. Przede mną widzę już słynny symbol Monopolii, a więc czerwono-niebieskie łodzie, które nazywają się Gozzo. Podobno w sezonie wysokim, czyli w miesiącach letnich, można wykupić nawet rejs, którym tutaj opłyniemy okoliczne groty, a także zobaczymy, jak wygląda miasto od strony morza. Te łodzie głównie służą rybakom do połowu ryb, ale także i innych owoców morza ze strefy przybrzeżnej. To się jakoś specjalistycznie nazywa ta strefa, ma ona swoją definicję, no ale nie jestem w stanie jej przytoczyć, za to dam ją tutaj w postaci tekstu. Stary port naprawdę robi wrażenie, jest tutaj bardzo klimatycznie, szczególnie te alejki są bardzo zadbane, są bardzo ładne. Też te łódeczki, o których wspominałem już kilka razy, naprawdę robią robotę. Cały anturaż pasuje do takiej typowej fotografii, jaką możemy sobie wymarzyć i zrobić właśnie we Włoszech, przede wszystkim w południowych Włoszech.
Tutaj panowie jeszcze na poszczególnych statkach, kutrach dokonują przeglądu tego, co złowili z rana. Wydaje się, że dobrze im idzie, ponieważ mamy godzinę 11, a w zasadzie już kończą oni swoje prace, a też nie wyglądają na zmęczonych. To też ważne, aby właśnie wykonywać te swoje prace z taką pasją, hobby. No widać po prostu, że ci ludzie kochają to, co robią i też to daje dodatkowego smaku i przede wszystkim widać to z perspektywy takiego turysty, jakim ja jestem, że tak to właśnie u nich wygląda i takie właśnie mają oni odczucia związane ze swoją pracą. Nieopodal Starego Portu znajduje się Piazza Giuseppe Garibaldi, a więc plac Garibaldiego. Jeżeli nie wiecie, kim był Giuseppe Garibaldi, to był to bohater narodowy całych Włoch, który w XIX wieku bardzo walczył o to, aby zjednoczyć Włochy i aby stały się jednym państwem. Po tym, jak się to udało, to powstał w kraju taki właśnie kult Garibaldiego, gdzie praktycznie większość placów znajdujących się czy to w dużych, czy to w małych miejscowościach na terenie Włoch zostało właśnie nazwanych jego imieniem. Jeżeli chodzi o plac Garibaldiego znajdujący się w Monopoli, no to jest to raczej takim centrum gastronomicznym. Jest tutaj mnóstwo restauracji, knajpek, kawiarni i nawet od godzin porannych mnóstwo turystów, ale i także jest sporo społeczności lokalnej. Korzysta z tych usług, rozsiadają się przy stołach, piją kawkę, zamawiają sobie coś do jedzenia. No i proszę, kto się zjawił? Jak ci się spało, Ola? Cudownie, było tak ciemno, że jak zadzwonił budzik około godziny 8, 7? Chyba koło 7 bardziej. Wydawało się, że jest 3 w nocy. Mamy takie drzwi oddzielające właśnie tą część sypialnianą od części jadalnianej i w oknach mamy jeszcze okiennice, które też nie wpuszczają światła. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do spania w takiej ciemności, ponieważ u nas zawsze o każdej porze dnia, czy to dzień, czy to noc, jest dosyć widno. Jak nie od słońca, to od księżyca. Raju, ale zazdroszczę Oli, że ubrała się już na taką porę popołudniową. Ma sobie krótkie spodenki, a ja niestety jeszcze muszę się przemęczyć chwilę w tych długich. No szczególnie jak się idzie pod słońce, to jest naprawdę bardzo gorąco. Temperatura ma dzisiaj osiągnąć około 20, chyba 5-6 stopni. I ja osobiście jeszcze nie jestem przyzwyczajony do takiej temperatury. No ale zobaczymy, jak to będzie się rozwijało w trakcie wyjazdu. Może szybko się do tego zaadaptuję. Przeczytałem dzisiaj na jednym z blogów, że na Starówce w Monopoli znajduje się 20 kościołów. I potem sprawdziłem w necie, no i faktycznie wszędzie widniał napis zamknięte, jakby permanentnie. No i że nie można odwiedzić tych obiektów sakralnych. Trochę jest to dziwne. Nas raczej w Polsce wykorzystujemy takie miejsca, takie zabytki i udostępniamy je na potęgę. Nie wiem, może też dlatego, że w większości naszych miast nie ma tak zwanej starówki. No i władze miast, władze gmin wykorzystują po prostu wszystko, co jest, aby uatrakcyjnić dany region turystycznie. Udało nam się dotrzeć do niewielkiego placu, który znajduje się przy ulicy Vico Palmitessa. Zapamiętałem ten plac wczoraj, jak spacerowaliśmy sobie właśnie uliczkami Starego Miasta w Monopoli. To właśnie przy tym placu rosną maderskie kwiaty, a więc strelicje. Razu przypomina mi się nasz wyjazd na Maderę, gdzie spędziliśmy 7 dni. W momencie, gdy jesteśmy tutaj w Apulii, to w domu zostawiłem cały materiał, który jest rozgrzewany właśnie z Madery i nad nim pracuję. Zatem gdzieś w najbliższym czasie
czasie. Mam nadzieję, że uda mi się go zmontować i wstawić kilka filmów właśnie z Madery na kanał. Ciężko jest mi zrozumieć jedną rzecz. Dlaczego Monopoly nie jest wymieniane w takich top 5 atrakcjach, które należy zwiedzić i które są często właśnie opisywane, udostępniane przez licznego rodzaju blogi czy przewodniki. To miasto ma świetną promenadę, ma nawet jedną plażę, na której znajduje się piasek. Do tego także fajnie wygląda z poziomu lotu ptaka, ale i także z poziomu zwykłego turysty, który sobie chodzi uliczkami czy jakimiś tam alejkami. Powoli kończymy nasz wspólny spacer po Monopoly. Wracamy do naszego ośrodka się przebrać. Ja przede wszystkim zmienię te długie spodnie na krótkie, a następnie pójdziemy w kierunku Starego Portu, gdzie zobaczyliśmy kilka fajnych knajpek, gdzie można zjeść naprawdę dobre jedzenie. Przynajmniej opinie na Google są bardzo wysokie tych knajp, barów, restauracji. Też musicie pamiętać o tym, że Apulia jest bardzo specyficzna i że jakby chcielibyście na przykład zaplanować sobie jakieś jedzenie po południu, no to musicie na pewno coś zjeść przed tak 14, ponieważ potem mają tutaj siestę, a to oznacza, że pracownicy kuchni mają wolne w ciągu dnia te kilka godzin, tam powiedzmy od 14 do 17, no i dopiero wracają z powrotem do miejsca, gdzie pracują tak późnym popołudniem, pod wieczór i pracują do późnych godzin nocnych, czasami nawet do 24. Wychodząc na balkon z miejsca, gdzie mieszkamy, można posłuchać prawdziwej muzyki. Ktoś pięknie gra na fortepianie, a w tle jeszcze rodzina cała tam dośpiewuje, jakieś słowa, wiwatują. Naprawdę fajny klimat. A z kolei tutaj na balkonie, który znajduje się naprzeciwko nas, cały czas leży lub wybiega na niego piesek rasy maltańczyk, niemalże identyczny jak nasza Funia. Tak jak obiecałem, wjechały krótkie spodenki oraz biały t-shirt, aby już tak nie ściągały tego ciepła z promieni słonecznych. A my teraz idziemy z Olą do wspomnianej knajpy, znajdującej się nieopodal Starego Portu. Słynie ona z serwowanych tam owoców morza, jest mnóstwo sałatek, mnóstwo jakichś przystawek, też makaronów, więc na pewno sobie coś wybierzemy i może spróbuję w końcu regionalnego winka, a Apulia słynie z wina i to nawet z dwóch rodzajów, z Negro Armani oraz z Primitivo, ale o tym później. Dostałem swoje danie, sałatka z ośmiornicą, pięknie podana, przede mną 2 lampki wody, 2 lampki wina i Ola, która jeszcze czeka na swoje danie. Dostaliśmy już drugie dania, ja mam spaghetti z owocami morza, czuć mocno czosnek, a z kolei Ola ma makaron w sosie pomidorowym i do końca nie pamiętamy, jaką on ma nazwę, ale jest on tutaj tradycyjnie wyrabiany, nawet gdzieniegdzie można spotkać panie na ulicach, które właśnie samym kciukiem wyrabiają ten makaron. Kolejne godziny przeznaczyliśmy na eksplorację zakamarków Starego Miasta. To wtedy powstało najwięcej ujęć, które zobaczyliście w poprzednich klipach. Po zakończeniu siesty wróciliśmy na plac Garibaldiego, gdzie poniósł nas wakacyjny klimat. Najpierw wkroczyła pizza, a potem pub z lokalnymi drinkami. Siedzimy sobie na skałach, które znajdują się na samym brzegu, gdzie tutaj ląd styka się z Morzem Adriatyckim. W tle starówka tego miasteczka, więc Monopoly. Odpoczywamy, chillujemy sobie i słuchamy, jak fale uderzają o brzeg. I tak kończymy pierwszy dzień naszej apulijskiej przygody. Przed nami jeszcze kilka dni intensywnej wycieczki, w trakcie której odwiedzimy kolejne atrakcje znajdujące się w tym regionie. Dziękuję, że byliście tutaj z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!